Patrzcie, co tutaj się dzieje. Widzieliście? Pływająca deska rozdzielcza. Wnikliwe oko zauważy piękną beżową skórę sztuczną i piękny granatowy kolor. O matulu, lepiej tutaj nie dotykać. Nie jestem elektrykiem wysokich napięć. I teraz najważniejsze. Ile kosztuje takie cudo klasy premium? Dzisiaj trochę nietypowo, bo moim tyłkiem muszę zasłonić oczko, bo temu misiu oczko zaparowało. No ale nie ma się co dziwić, słuchajcie, jest zimno, takie rzeczy zdarzają się nawet najlepszym, nawet w Porsche. Jak wejdziecie sobie na grupy właścicieli Porsche, to też reflektory parują. To jest, moi drodzy, Wojach, bez H. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China, konkurent BMW, Mercedesa i Audi. No bo konkurenta Rolls-Royce'a już na kanale mieliśmy. Samochód elektryczny Made in China, ale jeśli spojrzymy na ten samochód, to nie zmylą Was kształty, bo kształty tego auta, uwaga, pochodzą prosto z Włoch, bo za rysunek tego samochodu odpowiada studio Italdesign Giugiaro. BMW na przykład, BMW robi wszystko, żeby spodobać się w Chinach, czyli stylistyka tych samochodów jest zdecydowanie pod chińskiego klienta. Mam wrażenie, że Chińczycy robią wszystko, żeby ten samochód spodobał się nam, Europejczykom. Ma bardzo ładne proporcje, nie ma tutaj żadnych ekstrawagancji, ładne, srebrne, satynowe dodatki, proste linie bez zbędnych gadżetów. Prosta nazwa na słupku C, spoiler nad tylną szybą i LEDowe światło, które też trochę paruje, no ale Sorry, mamy taki klimat. to jest samochód, który tak naprawdę jest konkurentem dla BMW iX-a, dla Audi Q8 e-trona, dla Mercedesa EQE SUV-a. Ma niespełna 5 metrów długości, ale za to bardzo duży rozstaw osi, prawie 3 metry długości. No i to sprawia, że miejsca w tym samochodzie jest naprawdę bardzo dużo. W standardzie w tym samochodzie jest pneumatyczne zawieszenie, które możemy dowolnie konfigurować. Na przykład łatwe wsiadanie umożliwia obniżenie samochodu przy otwarciu drzwi. Niestety nie pokażemy Wam tego, jak ten samochód przy otwieraniu drzwi opuszcza się albo podnosi, bo niestety na razie prywatny importer musi doszlifować wszystkie systemy związane z obsługą tego samochodu. No i to potrwa. Niewiarygodny jest tutaj komfort i mam porównanie z Hongqi, którego test możecie obejrzeć tutaj. Mam wrażenie, że mimo tego, że Hongqi jest bardziej luksusowym SUV-em, większym, bogato zdobionym, to komfort jazdy tutaj jest zdecydowanie wyższy. To zawieszenie pneumatyczne tutaj działa zdecydowanie bardziej komfortowo. Tam narzekałem na to, że ono jest zbyt miękkie. Pomaga w tym komforcie także świetne wyciszenie tego wnętrza. Jadę teraz z prędkością 80 km na godzinę. Jest absolutnie cicho. Przyspieszę do 120. W zasadzie nic się nie zmieniło. Cały czas komfort bardzo, bardzo przyjemny i nawet jak najeżdżam na jakieś takie nierówności, czy te paski malowane, które powodują takie wibracje delikatne, to też to świetnie jest izolowane. No i jako, że mamy samochód z pneumatycznym zawieszeniem, to nie mogliśmy sobie odmówić przyjemności jazdy po prawdziwych dziurach. Czuć tutaj trochę dużą masę nieresorowaną, bo te koła mają 19 cali, ale radzi sobie, ta pneumatyka radzi sobie, a jest w trybie komfort. Teraz zrobimy tryb performance, zobaczymy jak to troszkę będzie na pewno sztywniej. Oczywiście od razu jest takie łupnięcie większe, szczególnie na takich wielkich dziurach, gdzie to koło po prostu wpada, więc w takie dziury to lepiej wybrać tryb komfort, chociaż mamy też tryb outgoing, czyli to jest taki tryb, no nie chcę powiedzieć terenowy, ale tryb, który umożliwia jazdę na przykład po jakimś piachu, po jakichś kamieniach, więc może się i to przydać, ale w trybie komfort jest wystarczająco komfortowo. Naprawdę, powtarzam to za każdym razem, nie ma nic lepszego od jasnej tapicerki w takim luksusowym albo klasy premium samochodzie. Zobaczcie, mogę sobie usiąść tak tutaj trochę nonszalancko. Miejsca jest naprawdę bardzo dużo.
No, dzięki temu dużemu rozstawowi osi tego miejsca jest tutaj sporo. Mamy duży bagażnik i ja mogę siedzieć wygodnie. Powtarzam to do znudzenia. Mam 198 cm wzrostu. Miejsca nad głową pod dostatkiem. To fakt, jest panoramiczny, duży dach, nie ma roletki, on jest przyciemniany, zaraz wam to pokażę, ale te materiały tutaj, no to już jest jakość porównywalna, a nawet nie ma co tutaj mówić o porównywalnej jakości, tylko to jest jakość taka sama jak w Mercedesie, jak w Audi, jak w BMW, jak w Hongqi. Chociaż mam wrażenie, że ten samochód może nie jest tak przesadnie luksusowy jak czerwony sztandar, ale materiały są pierwszej klasy, ależ to jest dobrze wykonane, ładne przeszycia, prawdziwa nić, plastikowe drewno, to jest plastikowe amelinium i dynaudio. To jest metalowe? Mam tak zziemnięte ręce, że nie czuję, czy to jest metalowe. Tak, to jest metalowe. Wnikliwe oko zauważy piękną beżową skórę sztuczną i piękny granatowy kolor. Czy tak to ma być? Czy to jest wypadek przy pracy? Pamiętam samochody lat 90. Niebieski kolor był ulubionym kolorem, jeśli chodzi o wykończenie wnętrza. Tutaj mamy 3 kolorystyczne wersje do wyboru. Beżowy z ciemnoniebieskim, czyli to, mamy czarny z granatem i mamy brązowo-czerwony z kolorem kości słoniowej. Wyobrażacie sobie takie połączenia? Ale mamy też Voya Free w wersji Black Edition. Wtedy mamy czarne wnętrze, wtedy mamy czarny lakier i wszystkie dodatki, te satynowe ramki, relingi też są czarne. Czyli mamy takiego Mercedesa Black Edition albo Audi w Black Style. A gdzie wozić bagaże? Bagaże możemy wozić albo z tyłu, albo z przodu. Widzicie, automatycznie sięgam gdzieś tutaj. Chińczycy rozwiązali to w zupełnie inny sposób. Nie tutaj, tylko tutaj. I oczywiście automatycznie. Szyba nie jest otwierana, otwiera się cała klapa, 460 litrów. Przyznacie, że całkiem spory to bagażnik. Co tutaj mamy? Tu mamy dodatkowy schowek. Tutaj jest oczywiście zestaw naprawczy, bo koła zapasowego tutaj nie ma. I bardzo płaska podłoga. Z ciekawości, zajrzymy co jest pod spodem. O matulu. Lepiej tutaj nie dotykać. Nie jestem elektrykiem wysokich napięć. Ale możemy zajrzeć, jak to wszystko tutaj wygląda. To oczywiście nie jest bateria. To jest pewnie inwerter. A nie, to jest ładowarka AC 11 kW. Już tutaj więcej nie będę zaglądać. Nie ma może jakichś listew i siatek, ale mamy na przykład haczyk z jednej i z drugiej strony. Mamy gniazdo zapalniczki i mamy LEDowe oświetlenie, co jest bardzo pomocne, na przykład w nocy. I mamy bagażnik z przodu, moi drodzy, i to jest całkiem sporych rozmiarów bagażnik, bo pokrywę silnika, czyli tak naprawdę maskę, otwieramy na 2 razy tutaj, a tutaj mamy, ale wielki to jest schowek. I to jest, brakuje czegoś, co by można było tutaj, nie wiem, podciągnąć i tak dalej. Mamy torebkę na rzep, ale taki rzep jest mocny, że wygłuszenie tego bagażnika zabraliśmy ze sobą. Tutaj mam silny, to jest jednak szczwany lis, bestia. Kaczka, to Max, co może z ciebie być? Zobaczcie. Tutaj mamy miejsce na drobiazgi. Tu mamy jeszcze mniejsze drobiazgi. No i tu mamy ten sznurek. Nie jest to może rozwiązanie rodem z XXI wieku, ale jest skuteczne. Oprócz tego nic. Tylko dolewać płynu do spryskiwacza, sprawdzać płyn chłodzący Trzymać w okładce, nie jęć. i jeździć. W przypadku chińskich samochodów za każdym razem powtarzam wam, że prywatni importerzy mają różną politykę. Wszystko zmierza do tego, żeby maksymalnie uprościć wybór nam, klientom. Nasz klient nas pani! Zatem tutaj mamy tylko jedną wersję napędową. To jest 486 koni mechanicznych, ale z 2 silników. Jeden ma 310 i jest na przedniej osi, drugi ma 410 i jest na osi tylnej. Moc oczywiście nie sumaryczna, tylko moc całego układu napędowego to właśnie 486 koni mechanicznych. Ale w Chinach ten samochód dostępny jest także w wersji, no nazwijmy to Range Extender, czyli coś, co miało kiedyś BMW i3, czyli mały silnik spalinowy,
który generuje, czy jest generatorem prądu, bo samochód de facto jest elektryczny. I tam wtedy wykorzystany jest silnik 1.5 czterocylindrowy, turbo doładowany o niewielkiej mocy, ale jest także wersja, która ma ponad 600 koni mechanicznych. Dostępna jest także wersja z napędem na jedną oś i wtedy bateria jest o pojemności około 88 kWh brutto, a moc 232 konie, jeśli dobrze pamiętam. Bateria w tym samochodzie, sporych rozmiarów w samochodzie elektrycznym, ma pojemność 106 kWh. Zasięg ponad 500 km. WLTP. Możemy zarządzać sobie baterią w bardzo prosty sposób, ustawiać, czy ma się ona naładować do 100% czy do 80%. To my o tym decydujemy. Możemy też baterię, i to jest chyba wyjątek, jeśli chodzi o samochody elektryczne, chińskie samochody elektryczne, jest coś takiego jak system rozładowania baterii. Na przykład, jeśli wybieramy się na dłuższe wakacje, to niedobrze jest dla baterii, żeby ona była w 100% naładowana. Więc możemy tę baterię rozładować. I możemy tę baterię w wojachu bez H przygotować do ładowania. Europejskie samochody mają różne systemy i na przykład cała grupa Volkswagena, w tym samochody Porsche, mają taki system, że jeśli w nawigacji ustawimy punkt ładowania na naszej trasie, ale nie jest to punkt końcowy, to bateria do tego punktu zostanie podgrzana tak, żebyśmy po przyjechaniu od razu mogli korzystać z pełnej mocy ładowania. Tutaj ten system wygląda tak, że to my musimy przesunąć, włączyć, tudzież uruchomić ten system i przygotować baterię, czyli podgrzać tak naprawdę baterię, żeby ona mogła być ładowana pełną mocą. Co to znaczy w przypadku Voya Free pełną mocą? No niedużą mocą, bo bateria może się ładować mocą 100 kW. To niedużo, bo na przykład taki Porsche Taycan obecny może się ładować mocą 270, a ten po faceliftingu ponad 320 kW. Wyobrażacie sobie? Wtedy czas ładowania to jest naprawdę chwilunia. Tutaj ta chwilunia jest nieco dłuższa. I teraz najważniejsze. Ile kosztuje takie cudo klasy premium? 329 000 złotych, brutto oczywiście, a to jest nieco mniej niż podstawowa wersja z mniejszą baterią czerwonego sztandaru, czyli Hongqi EHS9. 340 000 tamto auto kosztuje. Czy to jest więcej, czy mniej od BMW, Audi czy Mercedesa? Oczywiście, że mniej. Za sprzedaż tego samochodu odpowiedzialny jest dealer, który handluje markami luksusowymi. Oprócz dużego salonu BMW, handluje także Rolls-Royce'em, handluje także sportowym McLarenem i kilkoma innymi markami naprawdę luksusowymi. Czyli dealer, który zna się na klientach, którzy potrzebują samochodów klasy premium, samochodów luksusowych, uwierzył w to, że ten samochód może zagwarantować im podobnej klasy komfort. Jest dzisiaj zimno, więc włączyłem sobie podgrzewanie fotela i ta animacja, teraz jak przyjrzałem się z bliska, to nie jest tylko, że tutaj jest czerwone, tylko to faluje. To faluje, że widzę, że fotel grzeje. No swoją drogą czuję w tyłku, że mam ciepło, więc wyłączę to sobie. Oczywiście można grzać, można wentylować ten fotel, można ustawić sobie masaż, 3 poziomy intensywności, oprócz tego rolling albo waving, zależy na co mamy ochotę, i to samo dla fotela pasażera. Niestety silny siedzi na tylnej kanapie, tam masażu nie ma, więc musi obejść się smakiem. Ale jeśli mówimy o tym systemie i o tych wszystkich funkcjach, to najpierw bajer. A co? Zacznijmy od bajeru. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Widzieliście? Pływająca deska rozdzielcza. W Porsche 928 regulacja kierownicy odbywa się razem z zegarami. W Nissanie również 370Z, 350 chyba też Z tak było. W kilku autach tak było. Ale tutaj Chińczycy przeszli samych siebie, bo cała ta deska unosi się o kilka centymetrów albo opuszcza. To oczywiście ma swoje uzasadnienie. Po co to jest? Ano po to, żeby na przykład w trybie performance grafika tej deski, a przypomnę, że mamy 3 ekrany po ponad 12 cali każdy, zmienia swój wygląd, ogranicza ilość informacji wyświetlanych, wszystko po to, żebyśmy bardziej skupili się na jeździe i na przyjemności z jazdy tym dynamicznym samochodem. Zatem
W tym trybie mamy deskę uniesioną i pełne, rozbudowane menu, no, które jest bardzo naprawdę rozbudowane i mógłbym tu godzinami opowiadać o tym, ale chcę wam pokazać jedną najważniejszą, wydaje mi się, rzecz. Ten samochód wszystko rejestruje, wszystko zapisuje. Żeby nie być gołosłownym, proszę bardzo. Odpaliłem teraz galerię i możemy te wszystkie pliki zgrać sobie na USB. One są tutaj zapisane. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Czy one na przykład gdzieś tam przez chmurę, bo samochód cały czas jest połączony online, nie są przesyłane do nie wiadomo gdzie, ale wiadomo, że wszystko jest zapisywane i na przykład ktoś tutaj jeździł tym samochodem przede mną, zostawił zdjęcia swoich pociech na tylnych fotelach. Mamy też zdjęcie, pozdrawiam Cię Norbercie, właśnie osoby, która jeździła tym samochodem wcześniej. Tutaj mamy na przykład Jacka rozbawionego tym systemem robienia selfie i mamy również Dagmarę Kowalską pozdrawiamy, bo ona jest tutaj na tym zdjęciu. Będę i ja. Chyba że te zdjęcia przy oddawaniu samochodu usunę. Co tam zdjęcia? Tutaj są też filmy wideo albo wspomniane selfie. Jak zrobić sobie selfie w tym samochodzie? Wystarczy przycisnąć ten przycisk na kierownicy, uśmiechnąć się, kamera jest w tym miejscu i już. Możemy wykorzystać do tego kamerę wewnętrzną, ale także kamerę zewnętrzną. Pełna inwigilacja. I teraz ważna informacja i właśnie dlatego, właśnie przez to tak naprawdę Tesla w Chinach nie może parkować pod budynkami użyteczności publicznej. Są stosowne znaki, bo Tesla, moi drodzy, robi dokładnie to samo. Wykorzystuje wszystkie swoje kamery do tego, żeby rejestrować, co dzieje się wokół samochodu. Silny, czy ty siedzisz w każdym samochodzie chińskim? No, patrz, pach i robimy. I mamy już zdjęcie Silnego, bo nie wspomniałem wam także o tym, że oprócz tych kamer, które są na zewnątrz, oprócz tej jednej kamery jest także kamera i to jest pod hasłem bezpieczeństwo dla dziecka, które siedzi na tylnym fotelu. Jest ta kamera właśnie robiąca fotografię tylnego fotela, więc Silny jest moim dzieckiem teraz i ja patrzę, co on robi. A co on robi? No co może robić Silny? Trzyma kamerę, nie? No i to jest przestrzeń, w której bardzo przyjemnie jest napić się dobrej kawy. Cicho, komfortowo, miękko, nie tylko w takim odczuciu organoleptycznym, czyli jak wszystkiego dotykam, ale także wizualnie. Jest tutaj po prostu ładnie, choć mam świadomość, że to jest kwestia gustu. Chcecie, żebym jechał z deską opuszczoną, czy z deską podniesioną? Sam nie wiem i zastanawiam się tak naprawdę, po co to w ogóle jest i komu to do szczęścia jest. Przecież to jest kolejny element, który może się popsuć. Szczerze wam powiem, że wolę, jak ta deska jest uniesiona, bo te ekrany są wtedy znacznie większe i jest na nich więcej informacji, a przede wszystkim ekran przede mną jest bardziej ergonomiczny. Jakby widzę wszystko to, co powinienem widzieć, czyli prędkościomierz, obrotomierz, to, co dzieje się przed samochodem, no bo oczywiście kamery powodują, że odzwierciedlenie drogi znajduje przed oczyma. Producent chwali się, że to jest największy panoramiczny dach dostępny na rynku, więc wziąłem miarkę, żeby zmierzyć i ten panoramiczny dach ma 130 na 80. Jest duży. Ale ciekawsze jest to, że ten dach nie ma żadnej rolety. Zatem co zrobić w słoneczny dzień? W słoneczny dzień możemy go przyciemnić. Teraz jest otwarty dach, czyli przejrzysty, a teraz nie. Robi się mleczny. I to działa. Rzekomo zatrzymuje to 99% światła. Nie chce mi się w to wierzyć, ale faktycznie nic nie widać. 489 koni mechanicznych, 720 Nm, napęd na 4 koła. Przyspieszenie do setki, uwaga, to jest 4,4 sekundy. Bardzo przyjemne. I przyjemne jest też to oddawanie mocy, bo w trybie komfortowym, jak wciskam pedał gazu w podłogę, to nie ma takiego kopnięcia w plecy. Ale zmienię sobie tryb jazdy na performance, deska mi się obniży i od razu delikatne wciskanie pedału gazu powoduje, że naprawdę ta dynamika zdecydowanie się zmienia. Niesamowicie.
I teraz jadę z prędkością autostradową i nie muszę wcale do Was krzyczeć. To świadczy też o tym, że ten samochód jest naprawdę bardzo dobrze wyciszony. Zauważyliście pewnie, że mamy tutaj 3, a nie 4, jak w Honci, ekrany. Tam dodatkowo był jeszcze panel dotyczący klimatyzacji, czy obsługujący klimatyzację. Tutaj ten ekran przed pasażerem służy tak naprawdę tylko i wyłącznie do rozrywki, do ustawiania na przykład właśnie masażu, do oglądania zdjęć. Wszystko tutaj jest dostępne na wyciągnięcie ręki, ale można też ten ekran wyłączyć, jak jedziemy samemu. No i kilka podstawowych danych, czy informacji, jeśli chodzi o wystrój tej deski. Naprawdę mięciusio, naprawdę przyjemnie. Tutaj mamy schowek, głęboki schowek, chłodzony schowek. Tutaj mamy schowek z ładowarką indukcyjną na telefon i fajnie, że on jest wyprofilowany w przeciwną stronę do kierunku jazdy, bo przynajmniej telefon nie wypadnie. Mamy miejsce na 2 kubki, chociaż one są tak blisko umiejscowione, że jak wsadzimy 2 obok siebie, to będą trochę niestety musiały stać na skos. Albo muszą być to specjalne kubki. My mamy kubek klasy premium. Możemy to miejsce na kubki ładną roletką zamknąć. Tutaj mamy tablet i ten tablet oczywiście służy do ściszania radia albo do wpisywania celów w nawigacji. Mamy dźwignię zmiany biegów i mamy hamulec postojowy. I pokażę Wam teraz fajną rzecz. Robię tryb D, ruszam, nie mogę. Samochód ma zaciągnięty z automatu, zaciąga się hamulec postojowy. Ale jeśli zrobię to samo, tę samą procedurę, że najpierw zapnę pasy i teraz włączę bieg na D, to hamulec ręczny sam mi się zluzuje. Widzicie? Bezpieczeństwo przede wszystkim. Po lewej stronie od dźwigni zmiany biegów mam przyciski do wyboru trybów jazdy, do obniżania deski rozdzielczej, do widoku kamer 360, do automatycznego parkowania, no i wyłączania systemu parkowania. Tutaj mamy bardzo duży schowek, wyłożony fajnym welurem. Nieregulowany, ale jest bardzo szeroki, bardzo długi, biegnący przez cały tunel środkowy, więc nie ma absolutnie problemów. Po lewej stronie standardowo przyciski do włączania świateł. Są automatycznie domyślne, ale możemy wymusić normalny tryb jazdy świateł mijania. No i na drzwiach panel do obniżania czy podnoszenia, zamykania szyb i regulacja lusterek. Na kierownicy podstawowe przyciski. Lewa część to jest aktywny tempomat, prawa część funkcje na wyświetlaczu, łącznie ze zmianą widoku na wyświetlaczu przede mną. Wszystko jak w standardowym samochodzie. Kierownica ładna, aluminiowa, skórzana. Korek, więc mamy idealne warunki do tego, żeby zobaczyć, jak zadziałają wszystkie systemy, ale najpierw zrobię sobie selfie, bo wiem, gdzie tutaj przycisk jest do selfie, a gdzie jest przycisk do aktywnego tempomatu? Tutaj, proszę bardzo. Jeden przycisk, ustawiam prędkość, wybiorę sobie taką prędkość, oczywiście większą niż ten korek, który się porusza jakąś taką ślimaczą prędkością. Proszę bardzo, ciach, pan nas tu wpuści. No musi nas wpuścić, bo się nam pas skończy. Dobra. I mamy. System widzi i odwzorowuje pas, po którym jadę. Jeśli ja zdecyduję, że zmieniam pas, to wrzucę kierunkowskaz, zmienię pas, samochód o tym wie i teraz dostosuję prędkość do tego, który jedzie przede mną. I tak się w rzeczy samej stało. Mogę puścić kierownicę, bo mamy tutaj oczywiście system, który utrzymuje ten samochód w pasie ruchu i zobaczymy, jak to się sprawdza, bo tutaj w samochodzie tej klasy, no to nie ma tego efektu odbijania od linii do linii, tylko jest efekt centrowania w pasie ruchu i to działa sprawnie. Dodatkowo w tym samochodzie mam też system Night Vision, coś co w Mercedesie się nazywało Night Vision i z jednej strony działa to świetnie po zmierzchu, bo system widzi wcześniej postacie na przykład, które gdzieś tam podróżują czy chodzą poboczem, ale jak ta postać wejdzie na drogę, to oczywiście system mnie o tym informuje. Ile zużywa energii ten samochód? Już zerkam na ekran, żeby nie być gołosłownym i widzicie, to jest na przykład tak, że w tym trybie performance, jak ekran mam nieco zmniejszony, to widok jest również nieco inny, więc pozwólcie, że sobie podniosę deskę rozdzielczą i zużycie energii
Na dystansie 200 km to jest 26 kWh na 100 km. Jak przekłada się to na zasięg? Deklarowany zasięg to 500 km, ale łatwo policzyć, 26 na 100, bateria ma 100, więc przejedziemy tym samochodem 400 km. Oczywiście to zużycie można obniżyć, jeżdżąc spokojniej. W mieście na pewno zejdziemy z tym zużyciem do okolic 22, ale nawet przy prędkościach autostradowych ten samochód zużywa rozsądne ilości energii. A co z ładowaniem? No, ładowanie to jest pięta achillesowa tego samochodu, bo maksymalnie prądem DC możemy ładować ten samochód z mocą 100 kW. To nie jest szybkie ładowanie, no bo więcej, nawet jak staniemy na ładowarce, która ma 200, 150, 200 albo 250, to po prostu samochód więcej nie przyjmie niż 100. Reasumując, mamy samochód, który świetnie wygląda, który gwarantuje naprawdę wysokiej jakości komfort, bardzo dobre osiągi, przyspieszenie i prędkość maksymalną, nieduże zużycie energii. Zatem gdzie jest haczyk? Może kwestia gwarancji. Na pewno zastanawiacie się, jak wygląda to w przypadku marki Voya. Wygląda to następująco. 5 lat lub 100 tysięcy kilometrów na samochód i 8 lat i 160 tysięcy na baterię. To niezłe, prawda? Prawda. No jeśli do tego dołożymy cenę 329 tysięcy złotych, to jest się nad czym zastanawiać.